Polski udało się wyjechać dopiero w drugiej połowie kwietnia 2015, po wielu przekładaniach daty końca budowy. Pierwszy etap wyprawy to 3500 km do Lizbony, które pokonaliśmy ze znajomymi pożyczonym Volvo z przyczepką, na której jechała świeżo wykonana, choć wcale jeszcze nie tak do końca wykończona łódka. No, jechaliśmy 3 dni w jedną stronę. Znajomi zostali kilka dni w Portugalii ze mną, pomogli mi też załadować jachcik, po czym zostałem sam. Zostałem posiadając nie mniej, nie więcej, tylko 420 euro w portfelu, nie mając już nic więcej na koncie, za to mając trochę niewielkich długów u znajomych. Za to na łódce było jedzenie zaształowane na około 2 pierwsze miesiące. Druga połowa kwietnia to też już jest zupełnie ostatni gwizdek na przekraczanie Atlantyku trasą pasatową na zachód, żeby zdążyć na Karaiby przed sezonem huraganowym. No więc dlaczego w ogóle zdecydowałem się wyjechać w takiej sytuacji? Wiedziałem, że jeśli zostanę w Polsce do listopada i zwolnię tempo, zafunduję sobie depresję i poczucie totalnej pustki po takim intensywnym okresie przygotowawczym. Wolałem już rzucić się w wir wydarzeń, bo przynajmniej o ile moja nowa sytuacja była trudna, to nie było w niej trudnych już dylematów. Trzeba się było po prostu na miejscu zainstalować, na własnej łódce, znaleźć pracę. Łódka stała się moim nowym domem. Także pierwszy krok z powodów finansowych był dla mnie w miarę oczywisty. Muszę stanąć na własnej kotwicy, bo w ten sposób stoi się za darmo. To znaczy, że macie swój własny pływający dom, no w moim przypadku powiedzmy kemping, z podstawową darmową elektrycznością z paneli solarnych i rzucacie kotwicę w jakimś bezpiecznym i gustownym miejscu, zakładając, że to nie jest jakiś park narodowy, możecie stać dowolnie długo, bez żadnych kosztów, żadnego czynszu, nic. Z Anetą wykorzystywaliśmy to na Karaibach już w 100%. Ale w Lizbonie nie jest to jednak takie proste. Tutaj jest rzeka Tak, czyli Tejo, z licznymi marinami, a każda jest słonopłatna. Jedyne kotwicowisko w okolicy wypatrzyłem na mapie w okolicznej miejscowości Seychal, którą też polecali mi wszyscy żeglarze dookoła. Skoro to już wiedziałem, że Atlantyk przekładam na kolejną zimę, miałem przed sobą do dyspozycji co najmniej 4 miesiące. Seychal prąd pływowy zmienia kierunek co 6 godzin, więc ma się wrażenie kotwiczenia na rzece o 2 kierunkach. W Seychal potrzebowałem warsztatu do pracy, bo nie tylko moja łódka potrzebowała jeszcze wykończenia, ale też podczas pierwszego rejsu urwałem pewną ważną drewnianą część na kierunku. Oprócz tego po jakimś tygodniu w Seychal przyszedł konkretny sztorm i kotwicowisko zamieniły się w istne piekło. To była pierwsza solidna lekcja żeglarska, przygoda na własnej łódce, mimo że nie miałem nawet jeszcze zamiaru nigdzie płynąć. W tym chaosie niestety straciłem kotwicę, jedyną swoją na razie, a jak już wspomniałem, kotwica to nasz najlepszy przyjaciel, pomagający stać wszędzie na świecie za darmo. Wiedziałem więc, że utknę tu na chwilę. Na szczęście Seychal to miejsce o wielkich tradycjach żeglarsko-rzecznych, hołubiące tradycyjne drewniane konstrukcje, miejsce budowy zlotów, regat, miejsce kolekcjonerów i pasjonatów, a wszystko to kręciło się wokół klubu wodniackiego o 120-letniej tradycji Associação Nautical de Seychelles, czyli ANS. I ten klub przygarnął mnie pod swoje skrzydła za sprawą jego mecenasa, sympatycznego George'a. Kiedy dałem w okolicy poznać, że jestem techniczny, zorientował się w tym George, zaoferował mi pracę przy remoncie jego nowo kupionego zabytkowego kutra rybackiego z 1933 roku, drewnianego o romantycznej nazwie Amora Officio, czyli miłość do profesji. Tak to zostałem szkutnikiem, cieślą pełną gębą, z czego miałem nieco dość, ale przynajmniej zarabiałem i mogłem zacząć coś odkładać na swoją podróż. Poza tym zacząłem nieco rozumieć i mówić po portugalsku, bo pracowałem w ekipie kilku miejscowych. Po miesiącu takiej pracy i weekendowych, tylko krótkich wypadów żeglarskich na King of Bongo wpadła mi nowa propozycja przez internet, którą podchwyciłem. Mianowicie miałem poprowadzić kilka rejsów jako skipper na polskim jachcie Mateńka, który wracał z Morza Śródziemnego do Polski, a ja zdecydowałem się na etap wiodący dookoła całego Półwyspu Iberyjskiego, między innymi przez Lizbonę, gdzie stał mój King of Bongo, przez Biskaję i kanał La Manche, aż do Plymouth w Anglii. Podczas jednego z etapów rejsu Mateńki w okolicach Gibraltaru przeżyliśmy z załogą przygodę życia. Nieco jest ona kontrowersyjna, dlatego w ogóle długo myślałem, czy upubliczniać ją i w jaki sposób mogę podejść do tematu. Zapraszam na krótki film Grozy, którego niestety nie mogę obdarzyć publicznym komentarzem. Dziwna pogoda dzisiaj. And we have number 4. Please keep going. This footage, you know, Blair Witch Project. What happened next? We are heading for another one. Maybe it's just layers and layers. Another? Which means it's not a fisherman's thing. This is like completing one of your goals in your life. Check.